Ząb mnie zaczął boleć, nie wiem dlatego, czy jestem chory. Rzeczpospolita Polska wyraża wdzięczność i szacunek mieszkańcom Uzbekistanu. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale. Z tej strony kierownik Tomasz Jakimiuk, kierownik wycieczki po Uzbekistanie tym razem. Moi drodzy, zaczynamy kolejny odcinek. Jesteśmy w Taszkencie, czyli w stolicy Uzbekistanu. I ruszamy teraz tutaj po lewej stronie jest madrasa. Madrasa to nic innego jak Centrum Edukacji, ale zaraz wam jeszcze chwilkę opowiem o madrasie, co to było teraz, co było kiedyś, czym teraz jest. I na początku łapeczka. Co mi ta pani przeszkadza? Łapeczka, ślad węglowy i rzecz jasna, jeżeli ktoś ma wolną chwilkę, to żeby pocztą sandałową nowy odcinek puścić dalej. Oglądamy. Kukeltasz, Centrum Edukacji Języka Arabskiego, ale również Centrum Edukacji Koranu. Tutaj się można pouczyć. Tutaj w tym miejscu uczono Koranu przez kilka dobrych lat. No i później jak już ktoś pouczył się Koranu i czuł się na tyle silny, to mógł na przykład startować na imama. Na ulicach ludzie sprzedają perfumy. Nie wiem, o co chodzi z tymi perfumami, ale naprawdę strasznie mocne perfumy, bardzo ciężkie. Ale wracając jeszcze do tej madrasy, do tego Centrum Edukacji, to ono niegdyś pełniło funkcję na jedwabnym szlaku tutaj jako karawanseraja. A karawanseraja to nic innego, drodzy widzowie, jak punkty postoju podróżnych. Czyli ludzie sobie, kupcy sobie wędrowali, zmęczyli się trochę, no to sobie przyszli tutaj pojeść, popić, odpocząć i wszystko co najlepsze. Jak ty zawód? Zawód? Umar. Umar. Umar меня зовут Tomas. Ja jestem tutaj, siedzę sobie, odpoczywam. Umar to jest biznesmen. Small businessman. Działa jak kampot. Ale bardzo mądrze zrobił, bo tak, mówi, że nie chce. On nalał, przyniósł, postawił i oczekiwał pieniędzy. Pytam więc, bo ja lubię takich młodych. Umar fajny gość. Bardzo fajnie, że on w ogóle, wiecie, robi robotę. Tutaj ma swój ten, o tam ma swoją z kompotem. Ale Umar ma też za uszami swoje, bo pytam ile. No. Biznesmen. No, маленький, да? Сколько лет для тебя? Сколько лет? Сколько годów dla тебя? 6 lat? 10? No nie dogadali się. Ale pytam ile? On mówi dychę. Ja pytam koleżkę, który zapłacił mu teraz, on mówi, że on 5 zapłacił, więc Umar mnie trochę chciał zrobić, więc zapłaciłem mu 4. Brat, no. Mama mi to wolała. No, działaj. Dla mnie nie. Kolega się tam wydygał, że mu skroją, ale... Znaczy teraz biznes kręci. Ale zauważcie, że w dużym mieście dzisiaj chciano mnie naciągnąć co najmniej z 5 razy. Raz 100 przebitka 100-krotna, innym razem 20%, innym razem 60%. Trzeba mieć w dużym mieście cały czas być na baczności. Na takim straganiku ludzie się aktywowali. Mapa świata. Mapa świata Polisza jest po rosyjsku wszystko. Muszę taką sobie kupić. Ja lubię mieć mapę świata w domu, bo wtedy można patrzeć, planować. Kto pamięta jeszcze takie zeszyty? Zobaczcie, te zeszyty jest normalnie jak bibułka. Cienka jak bibułka. 16-stronicowa. Zobaczcie, to u nas kiedyś przecież było. Już niestety nie ma. Zostawiam. Elodziki. 3, 2, 1. Wiecie co to jest? To jest dla łysych, żeby masować takim tym rollerem i żeby pobudzać cebulki włosów na głowie, żeby rosły. Dla łysych pałek. To jest dość ciekawy sprzęt. To jest finger counter, czyli ile razy się pomodlisz, to naciskasz. Pach.
No tak. Tutaj masz bardziej taki, powiedziałbym, elegancki. I trzymasz na ręku i tak pykasz. Spasiba. A, to jest perfum. O kurde, jakie perfumy, ty. Życie w dużym mieście, tutaj w centralnej Azji, przeważnie skłania się ku temu, żeby być jak najbliżej Europy. Mojito fresh. Tutaj wygląda jak browar, z gruszek napój. O, u tego chłopca zapłaciłem znacząco więcej, ale to nic. Miejscóweczka, gdzie można spędzić czas wolny, a tutaj na horyzoncie wyłania nam się cyrk. Ale zauważyłem, że dla krajów byłego związku te cyrki w dużych miastach były czymś, powiedziałbym, standardowym. Dawały taki sztandarowy punkt kulturowy. To tutaj można było właśnie spędzić czas oglądając przeróżne występy. Tak jak mieliśmy okazję w Biszkeku oglądać cyrk, podejdziemy. Mama jedzie, nie, siostra jedzie, młody biegnie. Hierarchia w rodzinie. Co w takim cyrku można zobaczyć? Tam jest kasa biletowa. Ciekaw jestem, aż idę sprawdzić. Może jakieś występy może jakieś będą. Ciekaw jestem, ale idę zapytać o bilet i zobaczymy. Zła wiadomość. Przedstawienie się skończyło w cyrku. Akrobacji wszystko się zakończyło niestety. Dopiero za tydzień będzie można. Lipa. Bilet do cyrku w zależności od miejsca, które chcesz, czyli na dole droższe, bo bliżej, bo lepiej widzisz, a na górze tańsze, no to między 13 a 18 zł. Trochę wygląda na... Nie, chciałem powiedzieć koń śląski, taki zbity, duży. Specem nie jestem od koni, ale minus jest taki, że tutaj jest to zrobione z betonu, te płytki betonowe. No niestety te płytki betonowe końskiej jazdy na podkowie nie wytrzymają zbyt długo. Osiedlowa pulpetina. Ale tutaj nawet koty są przyjazne. Chodź. No jednak ten nie jest przyjazny. Ten wygląda na ochroniarza osiedla. Ten pulpetini na przykład gazu pilnuje. Szyfunciu. Co tam, myszko? Nie bój się. Czego ty się boisz, kierownika? Witam moi drodzy, zachorowałem wczoraj, no i niestety słabo się czuję, ale dzisiaj jeszcze idę ogarnąć bilet na pociąg do Samarkandy i kolejny odcinek będzie już z Samarkandy zapewne. Będę musiał trochę odpocząć i pokażę wam w międzyczasie przez kilka sekund, jak tutaj robią remonty. To mieszkanie jest po świeżym remoncie. Zauważcie, jak tutaj w ogóle nie dbają o detale. Dowalone tak po prostu krzywo. Tutaj odskakuje, ledwo drzwi się w ogóle zamykają. Jest duża szczelina. Większość drzwi po prostu szoruje, więc będą obdarte. Nikt tutaj nie dba o szczegóły, zobaczcie. To jest mieszkanie tydzień temu zostało robione. A najgorsze w ogóle w tym wszystkim, co uważam za abstrakcyjne, ludzie, którzy robią remont, na pewno widzowie są takowi. Zobaczcie, robili remont, elewację chyba, czy nie wiem co robili, w każdym albo okna wstawiali. Zobaczcie, z zewnątrz okna są brudne, nie zasłonili tych okien. Jak teraz taki delikwent, który mieszka, ma te wszystkie okna tak pomyć? To jest super wysoko. No więc dużo jest tutaj takich, powiedziałbym, aspektów, które pozostawiały wiele do życzenia. Taki uzbecki styl remontowy. A tutaj wyobraźcie sobie tak, w tym pomieszczeniu będzie mieszkać 4 studentów.
Tu jest kuchnia i tu, gdzie ja sobie kimam, 2 jeszcze gości. W sumie 6 gości. I ogólnie 6 osób, które tu mieszkają, płacą całkowicie $500 za to mieszkanie. $500 to jakieś tam 2,5 tysiąca. Tak plus minus. 2,5 tysiąca. No więc im wychodzi tak w sumie po 40 dolców na miesiąc. Dlatego też się tak kłębią tutaj, bo trzeba też zaznaczyć, że jeżeli taki koleżka tutaj jeden pracuje w restauracji jako kelner 6 dni w tygodniu po 8 godzin, zarabia, uwaga, $220. Wyrwałem się, idę na miasto. Idę, tak jak powiedziałem, na dworzec kolejowy, a następnie pokażę wam taką miejscówkę, która wyrwie was, moi drodzy, z sandałów. Proszę zauważyć, jaka niepowtarzalna stacja metra. Lampiony, chyba tak trzeba to ująć, w kształcie konwali. Jak dobrze. Albo lilii wodnej bardziej. Co myślicie? Ciekawy koncept. Ogólnie te stacje, tak jak wspominałem wcześniej, one naprawdę robią taką robotę i pozwalały się przenieść poniekąd troszkę w przeszłość. Dworzec kolejowy. Idę zapytać, bo już wszystkie bilety są wyprzedane, czy wysprzedadzą mi miejsce bez miejsca. O kurczę, tylko gdzie? O kurczę, a to chyba w tamtą stronę. Trochę inaczej to wygląda. Tak jakby to nie było to miejsce. Jednak dobrze trafiłem, ale przyznam szczerze, że witki mi opadają. Sił nie tyle, co zawsze. A rzadko mi się to zdarza. Z takich ciekawostek dodam, że jak jest pociąg tutaj zapełniony już, pisze na aplikacji, że jest full miejsc, to nie można już kupić żadnego miejsca, nawet bez gwarancji miejsca, tak jak w Polsce. Niemniej jednak udało się kupić bilet. To nie była ta stacja, do której ja przyjechałem, to jest ta północna, a będę musiał do tej innej. Dobrze, że teraz się zorientowałem, bo jutro jak będę jechać do Samarkandy, to pewnie bym tutaj przyjechał. Ale przyznam szczerze, że no można się pomylić, biorąc pod uwagę, że tutaj ta przebudowa tej stacji już trochę długo trwa i ona nie jest czynna, więc trzeba być bacznym obserwatorem. To miejsce to kościół. Kościół, który na mapie Taszkentu jest, powiedziałbym, bardzo ważnym punktem do zwiedzenia. Dlaczego? Już mówię, ponieważ wiąże się z Polakami. Jednak można to bardzo mocno rozbić na części, ponieważ na przykład w okresie Imperium Rosyjskiego w XIX wieku, czekajcie, musimy tu się przebić, w XIX wieku tereny Uzbekistanu były częścią Imperium Rosyjskiego, jak dobrze wiecie, i niektórzy Polacy mogli się tam po prostu najzwyczajniej w świecie osiedlać dobrowolnie. Dobrowolnie, tudzież były to deportacje, tudzież po prostu ze względu na toczącą się wojnę. Po I wojnie światowej wielu Polaków, ponieważ Polska odzyskała niepodległość, zatem wielu Polaków, zwłaszcza z Kresów Wschodnich, przenosiło się do innych krajów. Było to relatywnie łatwe. Robili to z prostej przyczyny. Szukali lepszego życia. Dość ciekawym okresem jednak jest czas II wojny światowej, kiedy był najazd ze strony nazistów i kiedy był najazd ze strony Sowietów, to powstał perski szlak. Perski szlak, którym wysyłano ludzi, między innymi z Polski, by ich uchronić przed wojną. W odpowiedzi na inicjatywę w 1941 roku Amerykanie zezwolili na otwarcie kanału przerzutowego, czyli szlaku perskiego, którym między innymi Polacy byli zsyłani do Iranu, do takich miast na przykład jak Isfahan. Miałem okazję tam być, ale w tamtym czasie nie wiedziałem o tym. I Polacy byli umieszczani w obozach uchodźczych, a później porozjeżdżali się po prostu w
różne strony. Szukam tego monumentu. Ten monument jest tutaj gdzieś ukryty, ale nie mogę go namierzyć kompletnie. Wciąż mam problemy ze znalezieniem, ale zauważcie, że msza tutaj w każdą niedzielę, drugą niedzielę miesiąca msza jest odprawiana w języku polskim. Rosjanina spotkałem takiego młodego, który tutaj wykończeniówkę robi w kościele. I pokazałem mu zdjęcie, on mówi, że trzeba wyjść z terenu kościoła. No i tutaj po prawej stronie gdzieś to powinno być. Mamy to. Przyznam szczerze, że takie miejsca rozczulają mnie. Bo tyle, ile przeszli ci ludzie w tamtym czasie, to nawet my nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Przeczytam wam. W hołdzie tysiącom Polaków, żołnierzom Armii Polskiej na Wschodzie, generała Władysława Andersa i osobom cywilnym, byłym jeńcom, więźniom sowieckich łagrów zmarłych w 1942 roku w drodze do ojczyzny. O, aż mi się już głos łamie. Spoczywającym w uzbeckiej ziemi. Cześć ich pamięci. Przyznam szczerze, że aż mi łezka poleciała. No naprawdę, no. Historia szalona. To była taka ich naprawdę długa podróż, moi drodzy. Rzeczpospolita Polska wyraża wdzięczność i szacunek mieszkańcom Uzbekistanu, którzy w tragicznych latach II wojny światowej okazali gościnność żołnierzom armii generała Władysława Andersa oraz polskim obywatelom uwolnionym z obozów despotycznego sowieckiego reżimu. Ciężki temat. Bardzo ciężki temat. Ja to jestem jednak, powiem szczerze, że takim emocjonalnym człowiekiem. No i te podróże, bo to jest ponad 5000 km. 5000 km, taką drogę musieli przebyć. Wow. Nie pytajcie, ile tam jest gór, stepów i pustyni, bo głowa mała. Wiecie co? Ja dzisiaj sobie zdałem sprawę, że ja jestem takim trochę górnikiem polskim, który odkupuje historię. Gdzie nie pojadę, gdzie sandała nie postawię, tam jakiś polski akcent znajdę. Normalnie górnik z Podlasia. Kulturowy. Niesamowite. Ale powiem wam szczerze, że to, gdzie my Polacy dotarliśmy, w jakich okolicznościach co się wydarzyło i dlaczego, to ja uważam, że my jesteśmy jednym z topowych, nawet mogę zaryzykować, chyba numer 1 podróżniczych krajów. W sensie, no, można to rozpatrywać w dobrym kontekście i w złym, ale my naprawdę mamy takiego harta ducha, że nas nie jest w stanie nic zatrzymać. Zobaczcie te przykłady na kanale z Afryki, Zambia, Gambia, Kirgistan, Kazachstan, Uzbekistan, Iran, ojejku, Turcja, w Turcji też jest polska wioska. Tego jest całe multum. Multum. Jak słychać w głosie, choroba troszkę bierze nad kierownikiem zwycięstwo. Pomalutku będziemy zaraz kończyć ten odcinek, żebym trochę miał jeszcze czasu na to, żeby się zregenerować. Ząb mnie zaczął boleć, nie wiem dlatego, czy jestem chory. Też punkty takie bolące zaczęły boleć, ale idę, podpytam, czy przyjmą. Salam alejkum. Zachodzę do tego stomatologa. Okazuje się, że studiował na Ukrainie w Kijowie. Stąd, Uzbek. Zrobił mi 2 zęby. Jak jadłem, to musiałem ugryźć coś w jedzeniu, gdzie był kamień albo kostka, ale obstawiam, że to był kamień, bo u góry się ukruszył ząb i u dołu. Teraz mam takie główienko i idę pieniądze zapłacić, bo nie mam tyle pieniędzy przy sobie. 2 zęby wyszły 160 zł, coś takiego, 170. Elegancko. Jest i bankomat. No moi drodzy, nigdy nie wiadomo, co spotka nas w podróży i w takiej sytuacji większość z was pyta mnie zawsze: czekajcie, wyjdę trochę dalej, albo nie, tutaj zostanę. Pyta mnie, kierowniku, a co jeśli taka emergency sytuacja się stanie? No to co? To do dentysty albo do lekarza, do szpitala i ogień. Rzecz jasna, EKUS w Azji Centralnej nie działa, więc trzeba mieć, moi drodzy, potwierdzenie wykonanej usługi. To jest tak trochę pic na wodę, ale jutro mi koleżka wyśle na WhatsAppa lepszy, bo kasa dzisiaj zamknięta i to biorę tak na wszelki wypadek. I jak z kasy pan, ten sędzia, mój kolega, wyśle, to wtedy
wysyłam do Planety Młodych, bo pytacie zawsze, jakie mam ubezpieczenie. Mam najwyższe ubezpieczenie w Planecie Młodych i co, na wszystko najwyższe. I trzeba zaznaczyć, że już z Planetą Młodych współpracuję ponad 4 lata. Ktoś zapyta, ale kierowniku, zdarzyło się, żeby odzyskiwać pieniądze? Tak, zdarzyło się na Islandii, do lekarza rodzinnego. Wizyta u lekarza na Islandii kosztowała 450 zł, no i bez problemu po 2 tygodniach pieniążki zostały zwrócone. Tutaj tak samo zrobię. Zapłaciłem jakieś 170 zł, coś ten deseń tak plus minus i też do Planety Młodych sobie napiszę, złożę wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia u dentysty, no i elegancko po prostu sobie mogę odzyskać pieniążki, więc to jest bardzo komfortowe. Zaznaczam jednak, są 2 haczyki, na które warto zwrócić uwagę. Na pewno nie jest to ubezpieczenie dla osób, które podróżują dłużej niż 3 miesiące, ponieważ po 3 miesiącach to ubezpieczenie po prostu traci taką ważność, trzeba wrócić do Polski i znowu pojechać w podróż. Więc to jest pierwsza taka ważna rzecz. A i druga ważna bardzo rzecz, to zawsze trzeba brać te kwitki z kasy. Po prostu, żeby mieć co przedstawić, dowód tego, że taka sytuacja się stała, prawda? Więc polecam. Podkreślam, że ubezpieczenie względem takiego ubezpieczenia normalnego, które jest na cały rok, jest znacząco tańsze. U mnie, biorąc pod uwagę, że mam 30 lat już, 30 plus, no to ubezpieczenie jest droższe. Ale do 30 roku życia już jest tańsze. A jeszcze miałem, na co warto zwrócić uwagę. Również na fakt, że jak jedziesz... Ja z kamerą. No, rozmawiam. Wszystko dobre, bo udacie. Babcia chciała ubezpieczenie z Planety Młodych kupić. Na co warto zwrócić uwagę? Trzeba wziąć też pod uwagę, tak jak wspomniałem, 3 miesiące można być w podróży oraz nie na wszystkie kraje jest to ubezpieczenie. Na przykład na Afganistan to ubezpieczenie nie będzie działać. Będzie działać wyższa opcja na Irak, wyższa opcja będzie działać na Stany Zjednoczone, Kanadę, więc i tak wciąż jest to dobre ubezpieczenie na niskobudżetowe tripy. I co? I serdecznie polecam. Dam wam znać, czy się udało odzyskać. Oczywiście, żebyście byli tego świadomi, więc musicie chwilkę poczekać i dam wam znać, czy się udało. Tymczasem pozdrawiam serdecznie, moi drodzy. Ja już kończę swój wywód, kończę ten odcinek, bo naprawdę jestem już strany. Pół twarzy nie czuję. I co? Słyszymy się jutro w drodze do Samarkandy, więc łapka w górę, ślad węglowy. No i co? I rzecz jasna, poczta sandałowa do znajomych. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam serdecznie z Uzbekistanu po dentyście. Kto lubi dentystę, łapka w górę. Kierownik dentystów nie lubi. W sensie nie personalnie, ale chodzi do dentysty.